Nie mając żadnego doświadczenia w modelowaniu, możecie spokojnie w swoim oprogramowaniu do drukarki zrobić na przykład prosty breloczek ze swoim imieniem. Zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli korzystacie z takich slicerów jak Prusa Slicer, Bamboo Slicer lub Creality Slicer, prawdopodobnie wszystkie ustawienia będą bardzo podobne, więc mam nadzieję, że sobie z tym poradzicie. Oczywiście, jeżeli chcecie, to mogę specjalnie dla Was zrobić odcinek, w którym pokażę Wam na Waszym slicerze, jak to zrobić. Natomiast wierzę, że Wam się uda. Otwierając nasz program, możemy dodać kształt, klikając prawym przyciskiem na tle i zacznijmy od może sześcian. Kiedy mamy nasz sześcian, możemy oczywiście rolką przybliżyć sobie widok. Następnie, kiedy skalujemy, odznaczymy sobie tą kółdeczkę, bo ona może być troszeczkę problematyczna, bo nie chcemy zmieniać całego rozmiaru wszystkich naszych wymiarów, tylko niektóre. Na przykład wysokość zmienimy na 3 mm, no bo nie chcemy, aby był grubszy nasz breloczek. Następnie długość zmienimy na 50 mm, a głębokość zostawimy na 25. To powinno wystarczyć. Ok, to będzie nasz pierwsza warstwa. I pamiętajcie, jeżeli macie drukarkę zwykłą, niewielokolorową, bez systemu AMS, CFS i tak dalej, MMU, no to wtedy możemy to zrobić dwukolorowo. Najprostszym sposobem to będzie po prostu zmiana koloru powyżej danej warstwy. To jest bardzo proste, zaraz Wam pokażę, jak to zrobić. Oczywiście, jeżeli chcecie zrobić coś bardziej skomplikowanego, bo to też możemy emulować oczywiście drukarkę wielokolorową, ale to może jest temat na inny odcinek. Dodatkowo, kontynuując, dodajmy sobie cylinder, czyli już klikamy tutaj na już nasz element, który jest i dodajemy część, bo chcemy, aby to był dalej jeden element, więc to się złączy ze sobą. Jeżeli dodamy obok inny element, to będą dwa różne elementy i one na przykład nie będą chciały się razem wydrukować. Więc dodajemy część i dodajemy cylinder. I ten cylinder to będzie nasz uchwyt. I ten cylinder powinien mieć taką samą wysokość, czyli 3 mm, natomiast jego wysokość, czy tam szerokość zmienimy na 8 i na 8, to będzie takie kółko. Natomiast jeżeli zmienimy go na przykład na 12, to będzie bardziej taki, dobra, tu zostawmy na 8, a tu zrobimy 12. On będzie taki bardziej podłużny, to będziemy mieli więcej miejsca na nasze kółeczko, które będzie w środku. Może zrobimy 10, ok. I teraz zauważcie, że obracając kamerą, ten obiekt wisi w powietrzu. No właśnie. Tutaj przy pozycji możemy kliknąć tą małą ikonkę, aby upuścić nasz element na stół i wtedy mamy dokładnie w tym samym, na tej samej wysokości nasze elementy. Klikając klawisz M lub klikając tutaj po lewej stronie na przesuń, możemy ustawić nasz przedmiot tam, gdzie chcemy, aby był. Więc dzięki temu możemy mniej więcej postawić go tak, jak ma być. Ok. Teraz chcemy zrobić otwór na oczko, czyli na naszą zawieszkę, którą będziemy mieli, więc dodajemy odejmowanie kształtu. To działa troszeczkę tak jakby wycinanie. Więc klikamy na cylinder i powiedzmy, że chcemy, aby był on wysokości 8 mm, bo on musi przechodzić przez to. Natomiast rozmiar wewnętrzny to będzie 4 na 4 mm. Myślę, że tak wystarczy. Kolejnie znowu Enter. Klawisz M wystarczy, aby przenieść go i mniej więcej zobaczymy, tu też wisi w powietrzu, więc znowu możemy upuścić na stół. O. I zobaczymy sobie, w którym miejscu chcemy zrobić ten otwór. Możemy zrobić go troszeczkę tak i będzie on, myślę, że idealnie. Kiedy go przeniesiemy troszeczkę w dół, to będziemy mieli pewność, że ten cylinder przecina nasz breloczek. Wygląda to świetnie moim zdaniem. Teraz klikamy znowu na nasz element i klikamy dodaj część i dodajemy sobie tekst. Więc mamy tutaj wytłoczony tekst. Tutaj jak widzicie, ten jeden element składa się z wielu mniejszych elementów, co sprawia, że nasz program, nasza drukarka będzie wiedziała, że ona ma pracować na tym jednym elemencie jako jednym modelu. To nie będą różne modele, więc ok. Klikamy prawym na nasz tekst, możemy sobie zmienić tekst, na przykład na nasze imię, w moim przypadku jest to Rafał. Możemy zmienić czcionkę, na przykład na grubszą. I tutaj pamiętajcie, że jeżeli wybierzecie sobie mały breloczek i mały napis, to w przypadku dyszy, która ma otwór 0,4 mm, co jest najczęstszą dyszą, jaką widzimy w drukarkach, to może być problem po prostu z wydrukowaniem tego. Ja Wam to zaprezentuję. To są domyślne ustawienia. Jak widzicie, te wszystkie obrysy, które tu są, one nawet się nie chcą domknąć za bardzo, bo są za szerokie. Dlatego
warto po prostu mieć mniejszą dyszę 0,2, 0,25 albo w najprostszy sposób powiększyć nasz model. Klikamy na nasz tekst z tej listy po prawej stronie, następnie możemy kliknąć tutaj skaluj. To jest skrót klawiszowy S w Prusa Slicer i powiększamy sobie maksymalnie jak tylko się da. I teraz warto sobie ten tekst troszeczkę obniżyć, żeby po prostu nie był za wysoki. Chcemy tylko mieć kilka warstw, więc możemy go zatopić w tym elemencie. I teraz, kiedy klikniemy cięcie, będziemy widzieli, że mamy coś takiego. Ja już tu wcześniej to robiłem, ale wy nie będziecie widzieć różnych kolorów. Będziecie widzieć coś takiego. Będziecie widzieć dokładnie coś takiego. Ale żeby zmienić ten kolor, no to musimy tym suwakiem, który widzicie w tym miejscu, on nam pokazuje czas, warstwy, wypełnienie, wszystkie inne elementy, no to szukamy jakby kiedy zacznie się drukować nasz tekst. Jak widzimy, że zacznie się drukować nasz tekst tutaj na 16 warstwie, to idziemy jeszcze jedną warstwę do góry i klikamy na ten plus. I automatycznie slicer zaznaczy tutaj zmianę koloru, czyli nasza drukarka, będziemy to robić na Prusie MK4S w tym przypadku i wykorzystamy do tego nasze dwa kolory i będziemy dosyć oryginalni, bo wykorzystamy tutaj Magic Silk Solar Eclipse i to jest filament Spectrum, który jest dwukolorowy, czarno-złoty. A na nasz napis, to będzie tło, a na nasz napis użyjemy Spectrum Color Wish PLA Tooling Orange, czyli prawdopodobnie bardzo znajomy Wam już kolor pomarańczowy, pochodzący prawdopodobnie z różnych marek narzędzi, takich jak na przykład piły spalinowe i tak dalej. Nie będę tutaj nazywał po imieniu. Wykorzystamy te dwie szpule i drukarka będzie wiedziała, że musi zrobić przerwę, wymieni filament, my będziemy musieli ręcznie podać ten filament i na tej zasadzie mamy dwukolorowy wydruk. Teraz możemy to zrobić ręcznie. Zaraz nastąpi zmiana filamentu, ponieważ już kończymy te nasze górne warstwy na naszym breloczku. Ja już tutaj mam załadowane, w zasadzie tylko wsadzone szpule. Zaraz będziemy musieli przełożyć ten filament, ale to nastąpi automatycznie. W zasadzie to półautomatycznie. O, i tutaj mamy właśnie teraz czas na zmianę filamentu. Nasza drukarka opróżniła sobie teraz właśnie ekstruder, czyli cofnęła cały ten filament do góry. Czy udało się rozładować filament? Tutaj mamy komunikat. Tak, udało się, wyciągnęliśmy filament. Tutaj wyciągnęliśmy, tutaj jest filament. I klikamy tak, udało się. I teraz wsadzamy nowy filament, czyli ten pomarańczowy i wsadzamy go do głowicy. Klikamy kontynuuj. Sprawdzamy, czy pobiera, ok. Nasza głowica, ekstruder pobiera filament. Teraz będzie czyszczenie dyszy. Musimy się upewnić, że na pewno mamy ten kolor, który chcemy. Często jest tak, że kiedy zmieniamy kolor z jasnego na ciemny lub z ciemnego na jasny, no to czasami wymaga to więcej płukania naszej dyszy, żeby kolor był jednak taki, jaki chcemy. Więc możemy kliknąć, czy kolor jest prawidłowy, tak, czyść dalej lub ponów. To możemy kliknąć czyść dalej i nasza dysza jeszcze raz wytłoczy troszeczkę filamentu tego nowego i oczyści resztki tamtego. I kiedy jesteśmy już gotowi i mamy pewność, że ten kolor, który chcemy, to jest ten kolor, to możemy kliknąć na końcu OK. Czy kolor prawidłowy? Tak. I drukarka teraz wraca z powrotem do pracy i dokończy nasz napis w ciągu około 1 minuty. Czyli można by było powiedzieć, że zmiana koloru nastąpiła półautomatycznie, ponieważ głowica sobie sama wypłukała cały ten filament z dyszy, ale my musieliśmy ręcznie wyciągnąć filament z głowicy i wsadzić nowy.
87%. No i już widać nasz napis na naszym breloczku. Zaraz zobaczymy, jak końcowo to wyszło. Jak widzicie, wyszło to całkiem nieźle. Jeszcze Wam pokażę z bliska, natomiast jest to najprostsza metoda druku wielokolorowego, czy tam, bo powiedzmy sobie, kiedy wybierzemy sobie dwa różne kolory, to wtedy wygląda to całkiem fajnie na zwykłej drukarce. Dodatkowo mamy tu jeszcze oczywiście zawieszkę. No jak widzieliście, nie potrzebujemy tutaj żadnej specjalnej wiedzy na temat modelowania, aby wykonać prosty breloczek. A uwierzcie mi, takie dodawanie i odejmowanie kształtów w slicerze otwiera drzwi do poprawiania różnych modeli, do modyfikowania różnych modeli i tak jak mówiłem, nie musicie umieć modelować naprawdę w żadnym specjalistycznym programie. Wystarczy Wam ta podstawowa wiedza, aby wykonać najprostsze modyfikacje najprostszych modeli. I mamy nasz własnoręcznie wymodelowany breloczek w slicerze. Wygląda naprawdę ładnie. I możemy go sobie przypiąć na przykład do kluczy. Także uważam to za naprawdę duży sukces. Jeżeli chcemy zrobić międzywarstwowe kolory, to znaczy, że to będzie na tej samej warstwie, to tu już jest troszeczkę więcej kombinowania. Tak samo możecie zrobić sobie dodatkową, na przykład jakąś ramkę czy inne detale, które będą troszeczkę wyższe, na przykład o dwie warstwy i one będą w trzecim kolorze. Wtedy wystarczy zmienić kolor 2-3 razy i wtedy mamy naprawdę niezły efekt. Ja tak robiłem wiele razy różne loga i to jest najprostsza i najszybsza metoda moim zdaniem. Także polecam spróbować i też na sam koniec dodam, że bardzo ciekawą rzeczą w filamentach Spectrum jest to, że wybierając podstawowy profil PLA lub PETG nie musimy mieć dodatkowych ustawień. Po prostu wybieramy w slicerze zwykłe PLA lub zwykłe PETG i drukarka drukuje tak jak każdym innym filamentem, więc warto spróbować. Ja już dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i wpadniecie na kolejny. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zadajcie je w komentarzu, ja się z Wami żegnam. No i oczywiście zapraszam Was do innych odcinków. Cześć!